Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam garść informacji dotyczących istniejących, budowanych i planowanych dróg w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to drugi film z serii o budowanych i planowanych drogach w poszczególnych województwach. Pierwszym filmem był materiał o drogach w województwie pomorskim. Poszczególne województwa będę omawiał według wskazówek zegara, zatem drugim w kolejności jest warmińsko-mazurskie. Nie posiada ono i raczej nie będzie nigdy miało na swoim terenie ani 1 km autostrady, chyba że w Polsce zmienią się przepisy i dwujezdniowe drogi ekspresowe zostaną przemianowane na autostrady. Na terenie województwa występuje za to 6 dróg ekspresowych. Pierwsza z nich to droga S5 długości na razie jedynie 12 km, która stanowi południową obwodnicę Ostródy. Zaczyna się koło wsi Samborowo, a kończy się na węźle Ostróda Południe na połączeniu S5, S7 oraz DK16. Kolejna droga to wybudowana już w całości w województwie warmińsko-mazurskim droga ekspresowa S7 z Gdańska w stronę Warszawy. Na terenie województwa przechodzi m.in. koło Elbląga, Pasłęka, Ostródy, Olsztynka i Nidzicy, a jej długość to 150 km. Następna trasa to S16, która obecnie jest udostępniona w dwóch różnych miejscach. W ciągu obwodnicy Olsztyna po S16 możemy się przejechać pomiędzy węzłami Olsztyn Południe a wsią Wójtowo na długości 15 km. Drugim miejscem, gdzie S16 jest już udostępniona, to krótki kawałek od węzła Ełk Północ do Ełk Wschód długości 6 km, gdzie trasa łączy się z drogą S61. Kolejna droga to S22, która łączy węzeł Elbląg Wschód na połączeniu S22 z S7 z przejściem granicznym w Grzechotkach. Jest to droga ekspresowa, ale jednojezdniowa długości 52 km. Jako ciekawostkę dodam, że obecnie według przepisów nie można już budować w Polsce nowych dróg ekspresowych jednojezdniowych. Trasa jest poprowadzona śladem historycznej arterii o potocznej nazwie Berlinka. Więcej o niej w filmie, który widzicie w prawym górnym rogu. Następna trasa to S51, która łączy drogę ekspresową S7 z Olsztynem. Droga rozpoczyna się na węźle Olsztynek Zachód, a kończy na węźle Olsztyn Wschód, a jej długość to 35 km. Należy tu zaznaczyć, że od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód jest to wspólny przebieg z S16. Ostatnia istniejąca droga ekspresowa w województwie to S61, czyli Via Baltica. Trasa łączy Ostrów Mazowiecką przez Łomżę, Ełk i Suwałki z Budziskiem na granicy z Litwą. W województwie warmińsko-mazurskim ma długość 54 km, a jedynym miastem, koło którego przechodzi, jest Ełk. Z istniejących dróg warto wspomnieć o południowo-zachodniej obwodnicy Olsztyna. Droga przez niektórych jest błędnie nazywana drogą ekspresową S16, mimo że nią nie jest. Zaczyna się rondem na zachodzie Olsztyna, a kończy na węźle Olsztyn Południe, a jej długość to 7,2 km. Ostatnią z istniejących dróg, o której chciałbym powiedzieć, jest otwarta w zeszłym roku obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 na trasie z Olsztyna do Torunia. Trasa została wybudowana w przekroju 2+1, a jej długość to 16,7 km. Po otwarciu drogi z miasta całkowicie został wyeliminowany ruch tranzytowy. Przechodzimy do dróg będących w budowie. Tutaj muszę zaznaczyć, że za dużo obecnie w tym województwie się nie dzieje. W budowie jest jedynie 13-kilometrowa droga ekspresowa S16 z Borek Wielkich do Mrągowa. Drogę buduje POR i powinna ona zostać otwarta w pierwszej połowie tego roku. Trwają natomiast przetargi na budowę dwóch odcinków S16 od węzła Olsztyn Wschód do Biskupca długości 30 km. Od węzła Olsztyn Wschód do Barczewa najniższą cenę złożył Budimex, a na drugi odcinek najniższą cenę złożył POR. W ramach inwestycji powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, a istniejący węzeł Barczewo zostanie przebudowany. Węzły Kromerowo i Biskupiec są przystosowane do drogi ekspresowej. Podczas budowy zostanie również zainstalowany system zarządzania ruchem wraz z systemem pomiaru ruchu. Powstanie również para parkingów obok wsi Nowe Marcinkowo.
Po zrealizowaniu tych sekcji oraz po oddaniu odcinka Zborek Wielkich do Mrągowa, długość S16 od węzła Olsztyn Południe do Mrągowa będzie wynosiła 67 km. Przechodzimy do dróg planowanych. Jednak zanim zacznę je omawiać, powiem coś o docelowym układzie w tym województwie, który w mojej opinii nie będzie taki, jak być powinien, a wszystko przez przebieg dróg S5 i S7. Uważam, że kilkanaście lat temu została podjęta decyzja, która na zawsze spowodowała, że niektóre trasy w tym województwie nie przebiegają tak, jak powinny. Uważam, że droga S7 z Warszawy w stronę Gdańska na odcinku Olsztynek-Pasłęk powinna przebiegać bliżej Olsztyna. Z Olsztynka trasa S7 powinna biec bardziej na północ w stronę wsi Podlejki, a następnie przez Morąg włączyć się w istniejący ślad S7 w okolicy Pasłęku. Z kolei droga S5 z Ostródy do Olsztyna powinna iść mniej więcej obecnym śladem DK16 i włączyć się w obwodnicę Olsztyna na rondzie po zachodniej stronie miasta. W okolicy wsi Podlejki umiejscowiony by został duży i najważniejszy węzeł województwa. Z racji bliskości Olsztyna dużo aut jeździłoby tu w relacji Warszawa-Olsztyn oraz Gdańsk-Olsztyn i odwrotnie, więc w mojej opinii węzeł powinien wyglądać tak. Taki przebieg dróg S7 i S16 spowodowałby, że z Olsztyna byłby sprawny dojazd zarówno do Gdańska, jak i do Warszawy oraz z powrotem drogami ekspresowymi. Tak samo na linii z Bydgoszczy, Grudziądza, Iławy i Ostródy byłby bezpośredni dojazd w stronę Olsztyna i odwrotnie. Obecnie i w przyszłości, jak ktoś planuje jechać na linii Ostróda-Olsztyn, musi albo jechać naokoło przez Olsztynek lub po zwykłej kolizyjnej DK16, która nie nadaje się do przenoszenia dużych natężeń ruchu i jest trasą niebezpieczną. To samo tyczy się relacji z Gdańska do Olsztyna. Albo trzeba jechać naokoło przez Olsztynek lub właśnie po DK16. Niestety, tak jak wspomniałem, z racji tego, że przebieg S7 właściwie na całej długości został poprowadzony po starej DK7, to na zawsze zaprzepaszczono okazję, żeby zupełnie inaczej spojrzeć na ten region jako na całość. Jeśli chodzi o drogi planowane, to obecnie można mówić o dwóch drogach ekspresowych. S5 oraz S16. Droga S5 ma połączyć Grudziądz z Ostródą, a docelowo trasa połączy kraje nadbałtyckie, Suwałki, Ełk i Olsztyn z Grudziądzem, Bydgoszczą, Poznaniem i pozostałymi miastami tej części kraju. Nowa trasa będzie miała około 100 km długości. Planowo prace przygotowawcze wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych zakończy się w 2028 roku. Koszt projektu i budowa trasy pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 miliardów złotych, natomiast planowane zakończenie na rok 2032. Na ten moment trudno powiedzieć, którędy trasa zostanie poprowadzona. Przedstawionych zostało kilka wariantów. Obecnie ścierają się dwa środowiska w sprawie przebiegu trasy. Mieszkańcy, jak i władze Iławy chcą, żeby trasa została poprowadzona bliżej ich miasta, czyli mniej więcej po trasie DK16. Natomiast mieszkańcy i władze Lubawy oraz Nowego Miasta Lubawskiego chcą, aby trasa szła bliżej ich miast. Jedni i drudzy mają swoje argumenty. Na pewno błędem jest to, że wszystkie korytarze, jakie zostały przedstawione, są tak bardzo oddalone od Grudziądza. Władze Grudziądza tak jakby unikały tej inwestycji, czego nie rozumiem, aczkolwiek nie jest to temat na ten odcinek. Druga planowana trasa to kontynuacja tej, o której przed chwilą wspomniałem. Brakuje w realizacji, jak łatwo zauważyć, odcinka S16 pomiędzy Mrągowem a Ełkiem długości około 80 km. Na początku kilka faktów i dat. Od 2008 do 2020 roku przeanalizowano około 40 wariantów poprowadzenia trasy. Ostatecznie Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zarekomendowała do dalszej realizacji wariant B, czyli wariant południowy koło Mikołajek, przebiegu drogi między Mrągowem a Ełkiem. W 2020 roku złożono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego odcinka trasy. W grudniu 2023 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie oceniła, że realizacja drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk w wariancie inwestorskim, czyli wariancie B przez Mikołajki, spowoduje znaczące uszczuplenie siedlisk żółwia błotnego, czyli jedynego gatunka żółwia żyjącego naturalnie w Polsce. Ze względów przyrodniczych taki wariant jest nieakceptowalny. Zniszczeniu może ulec niemal połowa najważniejszych miejsc stałego występowania, miejsca hibernacji, potencjalne legowiska i szlaki przemieszczania się tego gatunku. Już sama budowa drogi spowoduje trwałą i niekorzystną modyfikację warunków środowiska,
negatywnie wpływającego na bytowanie żółwia błotnego. W raporcie RDOŚ o oddziaływaniu na środowisko został wskazany wariant C, przesunięty na północ, który nie oddziałuje znacząco negatywnie na obszar Natura 2000. Jest to wariant wskazany przez inwestora jako możliwy do realizacji w przypadku braku możliwości realizacji wariantu inwestorskiego. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wystąpił do inwestora z zapytaniem, czy wyraża zgodę na realizację inwestycji w racjonalnym wariancie alternatywnym wskazanym w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Przepis prawa przewiduje, że jeśli inwestor nie przychyli się do tej propozycji, RDOŚ w Olsztynie odmówi zgody na realizację przedsięwzięcia. Generalna Dyrekcja po zapoznaniu się z uzasadnieniem poinformuje o dalszych działaniach. Więc obecnie czekamy, co zrobi Generalna Dyrekcja. Skoro RDOŚ orzekł, że wariant B jest nieakceptowalny, to znaczy, że tak jest i nie ma co z tym dyskutować, mimo że wiele osób wolałoby, żeby trasa szła bliżej Mikołajek. Należy niezwłocznie zatwierdzić decyzję środowiskową we wskazanym przez RDOŚ wariancie C i przygotować przetargi na projekt i budowę. Jeśli ten wariant będzie realizowany, to znajdować się w ciągu S16 będą następujące węzły. Mrągowo na przecięciu S16 z DK59, Użranki blisko DK59, Ławki na przecięciu S16 z drogą wojewódzką 642 koło Rynu, Woźnice oraz Drozdowo przy obecnej DK16, Orzysz na przecięciu S16 z DK63, Strzelniki oraz Klusy blisko DK16 oraz Chrzanowo na przecięciu z drogą wojewódzką 656. Droga skończy się na wybudowanym już węźle Ełk Zachód. W wariancie C najdłuższymi mostami będą długości 580 metrów most nad jeziorem Juksty oraz długości 480 metrów nad jeziorem Orzysz. Obwodnica Dobrego Miasta w ciągu DK51. W planach jest budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK51 na trasie z Olsztyna w kierunku granicy z obwodem kaliningradzkim. Nowa arteria będzie miała 8 km długości i będzie to droga klasy GP, czyli droga główna ruchu przyspieszonego o przekroju jednej jezdni o dwóch pasach ruchu. Początek trasy będzie miał miejsce pomiędzy wsiami Kosyń a Smolajny, natomiast koniec to okolice wsi Barcikowa. Nowa trasa oprócz Dobrego Miasta ominie również od wschodu wieś Stary Dwór. Obwodnica Olsztyna w ciągu DK51. Trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Olsztyna i Dywit w ciągu DK51. Analizowane były warianty prowadzenia trasy po północno-wschodniej stronie oraz po jego zachodniej stronie. Generalna Dyrekcja wybrała jako preferowane warianty zachodnie. Nowa trasa będzie miała około 14,5 km i zacznie się na rondzie lub w bezpośrednim sąsiedztwie ronda w zachodniej części Olsztyna na przecięciu DK16 i właśnie DK51. Koniec trasy to okolice wsi Spręcowo. Jest to bardzo ważna inwestycja pod kątem całkowitego wyprowadzenia tranzytu poza Olsztyn, jak również bardzo wyczekiwana droga przez mieszkańców, aby nie stać w korkach w centrum miasta. Planowany termin realizacji zadania w trybie projektu i buduj to lata 2027-2031. Klasa drogi to GP, natomiast wciąż nie wiadomo, czy będzie ona miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy. Zostanie to określone na etapie STS. Mam nadzieję, że nie zostanie tutaj popełniony taki błąd jak we Wrocławiu, gdzie nowa południowo-wschodnia obwodnica właściwie od razu po otwarciu nadaje się do przebudowy, bo cały czas są na niej korki właśnie przez przekrój jednojezdniowy. Ciekawostką, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że w każdym z trzech wariantów, które będą brane do dalszej analizy, zaproponowano przy trasie parę parkingów, co jest oczywiście bardzo dobrą decyzją. Trzeba nadmienić, że władze Olsztyna próbują zabiegać jeszcze o zmianę decyzji i dalsze analizy korytarza wschodniego. Trwa opracowywanie STS dla przebudowy drogi krajowej nr 53 od węzła Olsztyn-Pieczewo na przecięciu S16 i S51 z DK53 do Szczytna. Droga znacznie ułatwi przejazd między tymi miastami oraz dojazd do lotniska Olsztyn-Mazury położonego na południe od Szczytna. Zaproponowano jeden wariant rozbudowy w Starym Śladzie oraz dwa warianty uwzględniające budowę obwodnic. Wprawdzie droga pozostanie jednojezdniowa, lecz mimo wszystko poprawa będzie duża. Obecna DK53 jest kręta i wąska. Jej nowa wersja będzie miała znacznie lepszą geometrię i wyprowadzi ruch poza miejscowości, jeśli oczywiście zostanie wybrany wariant uwzględniający obwodnicę.
Jednak uważam, że należy koniecznie zabiegać o zaplanowanie na trasie kilku fragmentów w przekroju 2+1, które zapewnią możliwość bezpiecznego wyprzedzania. Wystarczy nawet kilka miejsc z dodatkowym pasem do wyprzedzania tam, gdzie teren najłatwiej na to pozwala, aby zwiększyć bezpieczeństwo minimalnym kosztem. Obwodnica Szczytna w ciągu DK 53, 57 oraz 58. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie obwodnicy Szczytna. Realizacja inwestycji w systemie projektuj i buduj planowana jest na lata 2025-2029. Obwodnica w ciągu DK 53, 57 oraz 58 będzie stanowiła 3/4 koła. Nie będzie jedynie części północnej. Trasa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego ze Szczytna poprzez zmianę przebiegu wszystkich dróg krajowych przebiegających obecnie przez centrum miasta, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz jego mieszkańców. Obwodnica Pisza w ciągu DK 58 oraz DK 63. Został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Pisza w ciągu DK 58 oraz DK 63. Jako rekomendowany wybrany został wariant 2C. Oddanie drogi do ruchu planowane jest w roku 2029. Obwodnica Gąsek w ciągu DK 65. Trwa projektowanie obwodnicy Gąsek w ciągu DK 65 o długości około 3 km na trasie z Ełku do Olecka. Nowa trasa ominie miejscowość od wschodu, a budowa ma nastąpić w latach 2025-2026. Docelowo w województwie warmińsko-mazurskim planowana jest jeszcze realizacja obwodnicy Bartoszyc w ciągu DK 51 oraz obwodnicy Braniewa w ciągu DK 54. Jednak na razie brakuje na nie zapewnionego finansowania. Znajdują się na liście rezerwowej i nie rozpoczęto dla nich nawet prac przygotowawczych. Dziękuję za uwagę. Film pomógł mi zrobić Krzysztof Kleiner, za co mu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.